Cześć, dzisiaj chciałem wam pokazać coś takiego. Znacie to już z mojego niejednego odcinka. Ten zestaw, płytę, ten procesor AMD starszy, 8 GB pamięci RAM w jednej kości. Akurat tutaj jest, chociaż gdzieś mam dwie kości, żeby dual channel, ale przy tym uważam, że to nie ma takiego znaczenia przy Chrome OS-ie. Tak, bo zainstalowałem tu Chrome OS-a. I dzisiaj chciałem wam powiedzieć parę słów na ten temat, czy to się opłaca. Pozwólcie, że ja sobie po prostu odłożę. Ta płyta, ten procesor i 8 GB RAMu, nawet tu 4 myślę, żeby wystarczyło. Do Chrome OS Flex jest spoko. Dysk oczywiście SSD jakiś. Tak, SSD, nie HDD, bo tu kocha pamięć flash. Więc jest różnica. I jak chodzi o działanie, o funkcjonowanie, jest płynnie, fajnie, wygodnie. Bo ja sam sobie na tym zestawie póki co działam prywatnie. Przygotowałem odcinek i przygotowuję odcinki z Chrome OS-a. Dobrze, przygotowałem dla was testy w 3 benchmarkach online w przeglądarce. Na tym Chrome OS-ie, na Linuxie zrobiłem na tym samym sprzęcie i zrobiłem na Windowsie 10. Tak, 10, 11, bo wiadomo TMP. Z tym, że na nie trzeba patrzeć tak z przymrużeniem oka, bo to są przeglądarkowe benchmarki po pierwsze, po drugie one w zasadzie nie pokazują wydajności takiej na co dzień w użytkowaniu, jak tam będzie się spisywało, tylko pewien parametr testują i z jednym możesz sobie Chrome OS lepiej radzić, z drugim Linux, trzeci na przykład Windows, czy coś w tym rodzaju. Więc naprawdę to na takie normalne użytkowanie może to nie mieć wpływu, w ogóle możemy tego nie zauważyć. Więc
Tak jako ciekawostkę to wrzuciłem. Jak zobaczycie te sobie benchmarki, to wszystko, wypowiem się, co ja sądzę. Mi się pracuje świetnie. Ja ogólnie już od 2 lat gdzieś tego Chrome OS-a przewijam, testuję, sprawdzam, więc teraz postanowiłem tą serię wam nagrać, pokazać kilka rzeczy fajnych. Z tym, że pamiętajmy, że to jest Chrome OS Flex. Tu nie mamy aplikacji z Androida, jakoś Play sklepu i sprzęty typowo Chromebooki, które są zdeklarowanymi Chromebookami, nazwijmy to w ten sposób, mają ten sklep Google'a, plus jeszcze mają więcej jakby zabezpieczeń, są bezpieczniejsze. Znaczy nie to, że Flex jest niebezpieczny, tylko chodzi o to, że są bezpieczne, dlatego że można było przetestować, zoptymalizować pod dany model tego Chrome OS-a wersję. Tak, bo jak pobieramy sobie Chrome OS-a, możemy pobrać Chrome OS Flex z przeglądarki przez tą wtyczkę, a możemy pobrać do konkretnego modelu, np. HPK takiego i takiego, czy Icera takiego i takiego. Więc to są konkretne wersje pod konkretne modele zrobione, zoptymalizowane. I tu też jest świetna sprawa właśnie z tym. I Chrome OS Flex jest bardziej dla tych, którzy chcą wziąć laptop czy taki komputer i sprawdzić, czy to jest dla nich. Tak. I powiedz co, laptopy są, a jakieś takie sprzęty stacjonarne, dedykowane? Sprawdzę to dla was i może coś się fajnego też da w tym kwestii zrobić, żeby stacjonarnie pod monitorem korzystać. Ale to w przyszłości. I ja sobie cenię to, że sobie loguję się mailem, hasłem do swojego maila. Więc co? Więc cały czas te hasło pamiętam, po pierwsze. Po drugie, jak się zaloguję, wszystkie dane mam z chmury zaciągać, dokumenty Google, czy coś mam, jakby taki ekosystem między PC-tem, Windowsem, a Chromebookiem, a telefonem. Więc mogę sobie na telefonie edytować dokument, później popracować nad nim jeszcze, go poprawić na Chrome OS, a później korzystam z PC-ta. Bo coś tam robi grafiki, stronę internetową, mogę sobie ten tekst wrzucić już gotowy. Więc to jest dobre. Tak samo kalendarz, to samo synchronizacji, Gmaila, YouTube'a, to wszystko możemy fajnie obsługiwać. I jak nie mamy sklepu Google'a na przykład, to niektóre jakby takie są wtyczki do tego jakby takie programy, można to nazwać, na Chrome OS. Discord jest, tylko z tym, że za każdym razem trzeba się do niego logować. A to nie jest problem, bo QR skanujemy telefonem, QR i nam się loguje. Ale to też jest dla bezpieczeństwa, bo to jest tak, jakbyśmy na stronę wchodzili, się za każdym logowali razem, tylko tu mamy jakby taką wtyczkę, tu mamy przypiętą ikonkę. Spotify też jest. Dużo jest rzeczy. Na przykład jak otwieramy sklep ten w Chromie, ten sklep Google'a, to mamy wtyczki różne. Jak szukamy jakąś, to wpisujemy i aplikacja. To znaczy, że to ma być nie wtyczka, tylko rozszerzenie, tylko aplikacja tam będzie. Klikamy aplikację, wpisujemy jak jest, wtedy to sobie klikamy, to tak jakby dodawać i nam to się dodaje, już mamy w zestawieniu. Co jest fajne, później na innym komputerze otworzymy na Chromebooku innym swojego maila użytkownika, to samo nam się pobiera, to samo nam się aktualizuje. I Flex jest cały czas, czy Chrome OS aktualizowany. Ostatnio ciekawą aktualizacją jest to, że mając słuchawki, jak one się nazywają, te dołuszne, te takie pojedyncze, dołuszne, to co ja miałem te odcinki, dobra, wiecie, możemy po prostu na tej samej zasadzie jak w telefonie sobie jest synchronizować, otwieramy, zakładamy, nie ma problemu, tylko to trzeba mieć już sprzęt, który będzie miał odpowiedni Bluetooth, wszystko w sobie i go Chrome OS wykryje Wi-Fi.
Tak, bo w większości jak zainstalujemy, to mamy po kablu internet. Tak. Więc nie mam starego laptopa, gdzie mam zainstalowany, to jak na dworzu korzystam na przykład, to muszę mieć kabel USB, podpiąć telefon i zrobić udostępnienie routera jakby przez kabel USB. Dlatego też kolejny powód, żeby mieć typowo Chromebooka. Z tym, że to zrobię oddzielny odcinek, dlaczego naprawdę warto zainstalować typowego Chromebooka, a nie instalować na przykład na innym laptopie system. Bo nawet jak mam jakiegoś laptopa, który już tam możemy do niego 6700 wziąć, to lepiej też 6700 wziąć, dołożyć, kupić sobie Chromebooka. Normalnego, pełnowartościowego Chromebooka. Tym bardziej, że możemy potraktować taką wpłatę, zaliczkę, a resztę na raty sobie wziąć 0%. Czy raty, czy gotówka, tutaj nie chcę wchodzić. Każdy ma swój rozum po prostu. I naprawdę polecam i ten sprzęcik, póki go nie używam do jakiegoś tam projektu, to jest moim Chrome PC-tem. Tak, Chrome PC-tem jest. Z tym, że zobaczymy, rozglądam się za innym projekcikiem jeszcze, który myślę, że będzie też ciekawym, jak chodzi o Chromebook. Przypadkiem to znalazłem, muszę się zorientować. I to kosztuje około 300 zł. Można kupić, zakupić i myślę, bo energooszczędny i typowo też pod Chromebook, pod Chrome OS, nie jest Chromebookiem, tylko można by było to inaczej określić, ale nie powiem jak, bo to będzie tytuł jak zdobędę ten sprzęcik. Pomyślimy, zobaczymy. I też mnie jara właśnie z takiego punktu prywatnego ten sprzęt, bo ja widzę, że chcę z tego korzystać. I powiem wam szczerze, że ten duży komputer, mój PC, to jest jak ja bym przeglądał internet, pisał teksty, takie sprawy robił, będę wyłączał i będę tą bestię załączał. Bo ona po prostu mniej prądu zużywa. Więc w ten sposób. I powiem szczerze, ja już bym miał, żeby mi telefon nie padł mój, Samsung, o którym macie odcinek, S20 FE na kanale, przepraszam, nawet 2 odcinki, to bym już miał tego Chromebooka. Ale to się nie odwleczę. Tak na marginesie. Są 2 odcinki na temat telefonu. Wkrótce będzie już 3. odcinek poświęcony małemu wycinkowi funkcji w tym telefonie. Ale to w przyszłości. W przyszłości. Może niedalekiej już w stosunku do ukazania się tego odcinka, ale to zobaczymy. Na razie. Cześć, pa.